Uwaga, chwila prawdy. Pokaż to wielki wyskok. Dum, dum, dum. Czas na dość spontaniczne nagranie, ponieważ otrzymałem coś takiego. Ostreczowany, zafoliowany styropian, który nie jest zabezpieczony żadną taśmą. No strasznie kusi, żeby to otworzyć, ponieważ zwykły jakiś wiaterek, podmuch. Oj, proszę bardzo, otwarte. Już nie będę zaskoczony na nagraniu, co to jest, bo już wiem, co to jest. O, ale jest to ładne. Tak, to jest samochód, którego nazwa to DK087. Jest najtańszym samochodem takim terenowym, jaki znalazłem. On kosztuje max 100 zł. Taka cena to potrafi wystraszyć. Ale najtaniej go znalazłem za 60 zł. I on wygląda naprawdę dobrze. Ten lakier, który tak się mieni. O, delikatnie widać. Przez te śrubki tutaj, to wygląda jakby miał oczy światła i przez to kojarzy mi się z tym samochodem zdalnie sterowanym z Toy Story. Resory. Zwykłe sprężynki. Ciekawe, czy będą cokolwiek robiły. O, odbija się. Również tu są resory. Aha, na zasadzie, że cały silnik, który jest tutaj, chodzi góra-dół. Dyfer jest zespawany, czyli koła kręcą się tak samo. Zapewne jest tylko jeden drucik na jednym kole zębatym, który obraca koła. Więc no, skręcanie nim będzie zapewne ciężkie, ponieważ koła się nie obracają. Jedno do przodu, drugie do tyłu. Nie czuć tandety na razie. Czy to nie jest przypadkiem metal? Dobra, już mam pewność, że to jest metalowe. Mój śrubokręt to przyciąga. Dźwięk blaszki. No i widzimy, wyłania się srebrny element. No coś doskonałego. A oczywiście minus. Ustawianie kół poprzez pokrętełko, które nic nie robi. No obrót kół się nie zmienia przez to. Ciekawe. Co jeszcze mamy w zestawie? Śrubokręcik. Kabel USB do ładowania, czyli oczywiście musimy to podpiąć do komputera albo do kostki ładującej. No ja polecam bardziej do kostki niż do komputera. Akumulatorek to ogniwo litowo-jonowe o rozmiarze dość popularnym 14500. To jest rozmiar takich zwykłych paluszków baterii typu AA. Proszę bardzo, jest to idealnie takie same. Napięcie 3,7 V. W świecie samochodów zdalnie sterowanych mówimy, że to jest ogniwo 1S. Tutaj jest pojemność 500 mAh. Dzięki temu, że ten akumulator ma popularny wymiar baterii AA, to zawsze można dokupić akumulator większy o pojemności nawet 1000 mAh, przez co samochód będzie działał 2 razy dłużej. Oraz mamy również pilot, który jest najbardziej tandetną zabawką z Chin, jaką trzymałem w rękach. O nie! Również skręcanie kołami jest zero-jedynkowe. Słychać kliknięcia, czyli koło się obraca do momentu, aż nie dotknie przycisku, który jest w środku. No niedobrze, niedobrze. A przód, tył? Również tak samo. Jak widzicie, pilocik jest bardzo mały. No, szok. Antenka? No pewnie tutaj nic nie ma, tylko to jest ozdoba. To się kręci, ale nie wykręca. No tak. Coś więcej mamy? Jeden przycisk i tyle. Uruchomimy tą bestię. O! Mamy 2 akumulatorki. No dobra, super. Możliwe, że było tak w ofercie, że 2 akumulatorki. Co warto powiedzieć, to to, że on nie zawsze przychodzi w takim styropianowym opakowaniu. O takim. Tylko jak dopłacimy, to mamy zwykły karton, gdzie są napisy super, extreme, radio control, super wszystkie rzeczy, tak jak napis sport na skarpetkach, bo wiadomo, że dzięki temu napisowi chodzi się szybciej. Tak samo jest z opisem na kartonie samochodów zdalnie sterowanych. Jak jest dużo napisów, to jeździ szybciej. Tak naprawdę to nie. Do tak pojazdu premium umieścimy premium bateria chińskie. Dostałem z jakimś innym pojazdem. Odpalamy pojazd. No. Mamy diodki. Skręcanie kołami? Nie. Nie. No niemożliwe, że on tak skręca beznadziejnie. Jeszcze jak nim rzuca. Ale ruch to jest minimalny. No on będzie skręcał z gracją tankowca.
przód, tył. Jakże inaczej. Zero jedynkowo, zero zaskoczenia. Co jest ciekawe w tak tanim samochodziku, to że tu nic nie śmierdzi chińszczyzną. No, to nie ma takiego nieprzyjemnego zapachu, jak to często rzeczy z Chin. Więc jak na razie na plus. A, jeszcze jeden przycisk. Okej. Włącz, wyłącz LEDziki. No jest moc. No, świeci ładnie. To teraz naładujemy go maksymalnie i lecimy na tor typu podłogo-dywan. O. Dobra, ustawmy się tutaj i zobaczcie proszę, jak on skręca. Strasznie wielkie koło musi zrobić, żeby skręcić. Ale jak tak pykamy, trzymamy maksymalnie skręcone koła i pykamy. To wtedy skręca lepiej i to o wiele lepiej, bo jak jest niższa prędkość, to robi mniejsze kółka. Fizyka. Oczywiście na dywanie bez problemu. Czy przejedzie przez taką niską przeszkodę? Też bez problemu. Aha, już wiem. Przez ten dywan jak podjeżdża, to tak sobie podskakuje później. Ale dobrze reaguje. Szybko. Ciężko go nagrać. Po mieszkaniu oczywiście da się tym jeździć. Więc idziemy w teren. To jest kałuży. Dobra, bardziej zastygniętego błota. Myślałem, że taki mały pierd będzie się bardziej zacinał na tym wszystkim. Nie mogę go utrzymać, żeby jechał w tym polu, w którym chcę. To nie jest na pewno autko dla starych ludzi, bo trzeba ciągle podchodzić, poprawiać. Ale dla dziecka, to dziecko będzie sobie robiło taki samo sobie aport. Zatrzymuje się i sobie podbieguje. Może to i dobre rozwiązanie. Stary, wiesz, w miejscu. Mów prawo, lewo, bo ja już go nie widzę. Nie no, żartuję, coś tam widzę. O! Jest tak na ukos. Ale nie rusza niczym, co nie? No, już nie rusza. To stracił zasięg. Według mnie to 2 km, a według ciebie? Ile to jest odległość? 20 metrów? 20 metrów? Tyle to 20 metrów? O! Uwaga, chwila prawdy. Pokaż to wielki wyskok. Dum, dum, dum. Ale wyskoczył. Widać cię. Wiem. Czy ja wdepłem w pokrzywę? Może dotkłeś się z tyłu. Lipka. Weź tu człowieku wyjdź z domu, wszędzie zagrożenia. Ach, myślałem, że wiesz, będzie kręcił bączki chociaż.
Ale na takiej ścieżce jest to wiele lepiej z nim. O! No teraz to ma sens. Było widać, jak dobrze skręca. Sprawdźmy teraz, co samochód zdalnie sterowany DK087 ma w środku. Typowo jedna zintegrowana płytka, czyli wszystko w jednej płytce PCB. Mamy również z drugiej strony coś takiego jak oznaczenie na płytce RS-2012J. Po wpisaniu tego numeru w Google wyskakują ciekawe znaczki oraz zapytanie, jak ulepszyć płytkę lub podpiąć lepszy akumulator. Nie wiem, czy podziwiać, czy współczuć, że ktoś chce rozwijać coś takiego. Rok produkcji jest tutaj oraz powtórzony tutaj większymi napisami. 15 styczeń 2024. Ciekawe, czy projekt nie był wykonany w 2012? A płytka akurat ta została wyprodukowana w 2024. Tutaj możemy zobaczyć dwa mostki typu H, odpowiedzialne za zmianę polaryzacji silników, które są z przodu oraz z tyłu, bo dzięki temu może jechać do przodu albo do tyłu. Panowie Chińczycy również byli na tyle mili, aby podpisać wszystkie punkty lutownicze V+, V-, zasilanie z akumulatora, ten czarny i czerwony kabel, który właśnie idzie tutaj i wychodzi sobie od spodu, aby brać energię z akumulatora. Co dalej mamy ciekawego? O, tutaj czerwony, kabelek, F jako forward i B jako back, czyli przód, tył, wyjście na główny silnik napędowy, ten tutaj z tyłu, RL, right, left, i to odpowiada za sterowanie silnikiem prawo-lewo, L+, L-, to jest wyjście na oświetlenie LED, które mamy u góry. O, dokładnie te. No i stąd odpięliśmy tą wtyczkę. Możemy zobaczyć, że ta wtyczka tutaj podpięta to jest jedna z bardzo popularnych wtyczek stosowanych w elektronice oraz w zabawkach elektronicznych, elektrycznych. Ostatnie, co tu jest ciekawego, to ANT, czyli antena, ten krótki biały kabelek. Pierwszy silniczek, który widzimy, silnik szczotkowy prądu stałego, jest odpowiedzialny za skręcanie kołami. Ten mały pomarańczowy element to kondensator ceramiczny. To bardzo ważne, aby silnik szczotkowy miał taki kondensator, ponieważ taki silnik generuje mikroiskry na szczotkach, co wywołuje zakłócenia elektromagnetyczne, czyli szum radiowy, a ten mały kondensator to po prostu taki filtr eliminujący szumy i zakłócenia, przez co nie mamy problemu łączności między pojazdem a pilotem. Rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że do silnika idą dwa przewody, niebieski i żółty. To potwierdzenie, że ten tani samochód zdalnie sterowany ma sterowanie binarne, czyli koła przednie działają w systemie zero-jedynkowym. Albo skręcają maksymalnie w lewo, albo maksymalnie w prawo, lub po prostu są prosto. To tak dziwnie działa, ponieważ wykręciłem element, który był w sumie mógł zostać. Taka sama sytuacja jest z silnikiem z tyłu, napędowym. Działa zero-jedynkowo. Potwierdzenie to też te dwa kabelki, czerwony, czarny, B oraz F, które omawialiśmy przed chwilą. Kolejne dwie super rzeczy, że koła są na śrubki. A jak te śrubki odkręcimy, to mamy zwyczajne heksy standardowe na 5 mm. Czyli możemy wyszukać koła, niezależnie jakiej firmy, które mają 5 mm heksy. Heksy to są te elemenciki. I możemy jakiekolwiek inne koła tutaj zamontować. Tym bardziej, że mamy naprawdę dużą możliwość, bo karoseria nie nachodzi na koła, ani z przodu, ani z tyłu. O, chociaż może być problem podczas skręcania. No dobra, teraz tego nie sprawdzę. Ale ciekawe, ciekawe. No okej, mamy tu
Mamy tutaj typowy silnik 140, bardzo popularny. Z przodu jest 130, już widać po tyłeczku. Wszystko nasmarowane. Przekładnia widać, że plastikowa. No to co? Skręcamy i do podsumowania. Taki gówno z tego. Znalazłem powód, dlaczego koła tak słabo skręcają. Maksymalnie w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Ciężko to idzie, bo ta zębatka u góry podskakuje, jak nie ma osłony, oraz silnik elektryczny, no też przeszkadza. Teraz dokładnie wam pokażę, co by tu mogło zadziałać. O, ten biały plastik opiera się o te dwa plastikowe elementy czarne. Tutaj oraz tutaj, które go stopują. I ciekawe, czy jak je usuniemy, to pojazd będzie lepiej skręcał, a jeżeli będzie lepiej skręcał, to czy my go nie popsujemy? Bo jeżeli jest zero-jedynkowo i nagle nam skręci maksymalnie w jedną ze stron, to czy to nie będzie właśnie problematyczne, że w ogóle nad nim nie zapanujemy? Jak próbujemy jechać prosto, dajemy w lewo, no to jest pyknięcie i jedzie. Potem pyknięcie w prawo i jedzie. A tak to zrobimy pyknięcie w lewo i będzie mocno skręcał. Spróbujmy jakimś delikatnym, precyzyjnym urządzeniem to usunąć. Nie no, żartuję. Jeden został usunięty, teraz drugi. No, całkiem łatwo poszło. Stwierdziłem, że mój ulubiony kąt będzie idealny do testów zwrotności. A? Nieźle, co? To naprawdę zadziałało. Jeszcze jest o tyle dobrze, że usunięcie tych czarnych blokad, które pokazywałem, nie powoduje, że zębatki się kończą i że koła się zacinają, bo już nie ma zębatki, silnik to wyrzuca i koniec. On naprawdę działa. Więc trochę jestem zaskoczony, że tego tak nie rozwiązano. Aj. A wiecie, co jest najlepsze? Jak jedziemy maksymalnie do przodu i damy wstecz. Nawet możemy pogłębić skręt poprzez takie cofanie. Pogłębić w sensie, że lepiej skręca. No super to jest. Ha? Jest pięknie. Nie no, jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony, że takie drobne zmiany i to jest tak o wiele lepsze. Podsumujmy sobie tą całą zabawę samochodem zdalnie sterowanym DK087. Jestem zaskoczony. No za 70 zł, a nawet 60 mamy naprawdę dobry samochód zdalnie sterowany. Oryginalnie, bez moich poprawek, to mamy oczywiście zero-jedynkowe przyspieszanie, hamowanie, cofanie, skręcanie. To jest beznadziejne. Tego nie lubimy. Nie ma żadnego wyczucia, tylko przekręcamy i on jedzie w jednym kierunku. Natomiast w tej cenie i to jak on jeździł nawet po tych wertepach, to było super. Po mieszkaniu no jest to uciążliwe, to skręcanie kół no jest bardzo, bardzo złe. Więc po mieszkaniu słabo, na dwór, żeby nie było szkoda, elegancko, super doskonale. Ale jak zastosujemy poprawkę, którą pokazałem, że skręcanie kół jest jeszcze większe niż oryginalnie, no to już w ogóle wygrywa. No po mieszkaniu on dobrze się spisuje, super zakręca, na dwór też. Na wertepach, no tu nic się nie zmieniło, on dalej ma taki sam poziom zawieszenia. No dobrze, trochę jest wyższy z przodu, bo podgiąłem te druciki i przez to też koła nie mają takiego zeza. Więc te dwie poprawki, usunięcie tych plasticzków, dogięcie drucików i to już robi dużą różnicę. Więc no super po prostu. Jestem z niego bardziej zadowolony niż z Overmax. Szczerze to polecam. W tej cenie powinien być to RC złom, a jest naprawdę dobrym produktem w tej cenie. Jak sobie pomyślę, że za Overmax można zapłacić około 119-200 zł, no to no nie, to już lepiej kupić to. Dajcie znać, czy takie końcowe poprawki oryginału są dla was cenne, czy to jest takie przedłużanie materiału, które jest dla was zbędne, bo mam jeszcze parę wizji, co by można było tam poprawić, ale te moje materiały by trwały godzinę i potem montuję je przez 8 godzin minimum. Naprawdę, ja tyle montuję te filmy. Natomiast polecam wam playlistę samochodów zdalnie sterowanych, które przetestowałem, najlepszych samochodów zdalnie sterowanych.
Dziękuję wam, że zostaliście do tego momentu nagrania. Zapraszam do komentowania, dawania łapek w górę i szczerych opinii, co mogę poprawić. Lub jeżeli najlepsza zmiana to usunięcie kanału, to też o tym napiszcie. Trzymajcie się, cześć.